No, odczucia, jakie miałam, kiedy się o tym wszystkim dowiedziałam, no bo jednak żyjemy w 2020, a tutaj nagle cofamy się o tyle w rozwoju, żeby zakazywać aborcji i to w przypadkach, w momencie, w którym to może zagrażać życiu nie tylko dziecka, a osoby w ciąży. No dla mnie to jest po prostu chore. Jak pan widzi, tutaj mam napis na piersi, protestuję od 5 lat. Pierwsze, co je skłoniło, zamach na Trybunał Konstytucyjny. Zamach na Konstytucję. Konstytucja, jakby nie patrzeć, czy ona jest bardzo doskonała, czy mniej doskonała, jest gwarantem moich praw i moich wnuków i całej mojej rodziny. Wobec czego musiałam wyjść i zaprotestować. Bezsilności, to, że nikt nie będzie decydował o mnie. Chciałabym chyba jednak żyć w tym kraju, a przynajmniej przez najbliższe kilka lat i nie zgadzam się na to, żeby ktoś decydował i odbierał mi prawa. Łamanie prawa kobiet. Nasze prawa są ograniczane. Wcześniej był kompromis, który jako tako funkcjonował, chociaż też niekoniecznie zbyt dobrze, a teraz już nawet tego kompromisu nie ma. Dlatego jak rządzący zobaczyli, że protestujemy, to teraz znowu chcą wprowadzić jakiś kompromis. No i już nam się to nie widzi, takie chodzenie im na rękę. Znaczy dołączyłam ogólnie do protestu dlatego, że sama decyzja i sam ten wyrok wstrząsą mną bardziej niż się spodziewałam. Bo jednak miałam nadzieję, że to się nie wydarzy i mnie trochę zmiotło. Trochę ze strachu, co się może wydarzyć, jeśli pozostaniemy obojętni. Chcę czuć się bezpiecznie w swoim kraju, chcę, żeby moje dzieci czuły się bezpiecznie w swoim kraju i nie chcę stąd wyjeżdżać, chcę, żeby tutaj było tak, żeby było po prostu, wszyscy czuli się dobrze tutaj. Ja przede wszystkim jestem kobietą i nie chcę mieć dzieci i dobrze wiem, że jeżeli zdarzyłby się taki przypadek, to chcę po prostu mieć opcję wyboru i to jest dla mnie takie najważniejsze. Po prostu zależy mi na tym, żeby jednak mieć prawa w tym kraju, ponieważ i tak jakby jestem już osobą LGBT, więc jestem już dyskryminowana. Jakby jest też w Polsce jakby widoczny seksizm, więc nie chcę mieć po prostu jeszcze mniej praw w tym kraju. Przede wszystkim to, że zauważyłam, że ten protest jest pierwszym od bardzo dawna, który nie jest podjudzany przez opozycję, że liderami tego protestu nie są opozycjoniści, nie są politycy, tylko to jest faktycznie oddolna inicjatywa społeczeństwa, które już ma po prostu dość. Bardzo mocne zaniepokojenie, jeśli mówić to kulturalnie. Myślę, że wszyscy wiedzą, o co chodzi. Ja się nie będę krygować, ja po prostu byłam wkurwiona, nie ma na to innego słowa. Za pierwszym razem, szczerze mówiąc, to chciało mi się naprawdę płakać, ale potem postanowiłam, że no tak naprawdę siedzenie i płakanie nic nie zmieni i że po prostu musimy wyjść na ulicę. Trochę, że nie mam przyszłości w tym kraju. Znaczy, żyłam naprawdę jeszcze nadzieją, że mogę sobie tutaj coś zaplanować, a od tego momentu już nie. Trochę mi to tak właśnie zabiło moją przyszłość w Polsce. To już był, ta czara się przelała. Sam osobiście jestem ojcem, już córeczki, teraz z żoną mam kolejne dziecko w drodze i poczułem osobiście takie przerażenie i strach, że oczywiście ze statystyk wynika, że takich aborcji było dokonywanych z powodów eugenicznych około 190 w Polsce. No i na pewno te 190 kobiet będzie miało złamane życie, bo czy urodzą takie dziecko, czy nie, nie będą miały wyboru. Podejrzewałam, że będę zdziwiona, ale chyba jeszcze bardziej mnie to jakby rozwaliło, że właśnie nie byłam zdziwiona, że już spodziewałam się tego, że no to przejdzie. Ale też odczułam takie obrzydzenie, że to przeszło w momencie pandemii, kiedy rząd myślał, że nikt nie wyjdzie na ulicę. Ale też poczułam się dumna w momencie, w którym okazało się, że no jednak ludzie wyszli. Przede wszystkim byłam niesamowicie wściekła, że zrobiono to w taki sposób. Że zrobiono to nie poprzez ustawę, której już się sprzeciwialiśmy 4 lata temu, tylko zrobiono to poprzez wykorzystanie Trybunału Konstytucyjnego, przez co inne ugrupowania nie miały szansy w ogóle się wypowiedzieć na ten temat, nie miały szansy tego przegłosować. I tak naprawdę w takiej formie bardzo ciężko jest już to odkręcić. Zrobiono to w momencie, w którym my boimy się wychodzić na ulicę. Teraz już na całe szczęście nie po tygodniu protestów, ale na początku jednak był taki opór. Ja przez pierwsze kilka dni się nie pojawiałam. Także byłam bardzo zła, bo miałam wrażenie, że to jest próba wykorzystania sytuacji do przepchnięcia czegoś, co jest po prostu przesłanką ideologiczną.
Otworzyło to trochę moje oczy na sytuację kobiet w tym kraju. Bardzo poczułem wielki gniew, strach za nie i współczucie. Znaczy mnie przeraża trochę to, że mnie to już w żaden sposób nie jest w stanie tak emocjonalnie, ani też w żaden inny sposób ruszyć, bo już jestem tak bardzo przyzwyczajona do tego, że w Polsce władza nas nienawidzi, kobiet, osób LGBT i tak dalej, tak właściwie wszystkich nienawidzi, że widzę, czytam i mam takie okej, no nic nowego. Posuwają się coraz dalej i te rzeczy są coraz gorsze, które robią i słowa, które wypowiadają, ale ja już jestem w pewien sposób na nie odporna. Więc nie miałam jakiejś takiej bardzo emocjonalnej reakcji. Proszę pana, poczułam się, jakby chciano ze mnie zrobić kawałek drewna. Po prostu jak można człowieka ubezwłasnowolnić, jak można człowieka, bo co by się nie zdawało tym od Juris i tych wszystkim innym, to kobieta jest człowiekiem i ma takie same prawa jak każdy inny człowiek na tej planecie. Nie wolno człowieka ubezwłasnowolniać. 2 godziny temu chyba szło czoło marszu i ludzie, którzy na kartonach po pizzy mieli napisane swoje własne hasła flamastrami i to były hasła nie tylko wypierdalać i jebać PiS, ale konkretne hasła dotyczące Trybunału, ciał kobiecych i przede wszystkim rzeczy, o której chyba nie mówiliśmy tak często. My, wiesz, 40-latki, to było hasło wolności. Ta wolność na ich kartonach no, wzruszyła mnie. Jakoś zrozumiałam, że do nich dotarło, że krępowanie wolności, wiesz, my protestowaliśmy przeciwko zawłaszczaniu sądów. To jest abstrakcyjne dla większości ludzi, dla młodych ludzi tym bardziej. A oni poczuli właśnie to, że ktoś krępuje ich wolność, kiedy okazało się, że ich dziewczyny, ich siostry, koleżanki mają rodzić zdeformowane płody, bo właśnie ktoś tak postanowił. Dumę przede wszystkim, że tyle osób się jednak zjednoczyło, żeby wyjść. Bo zawsze jak był jakiś protest, to widać było, że jedna część jest za, druga jest przeciw. A tutaj pomimo, że są takie wyjątki, gdzie faktycznie ktoś krzyczy w stronę nas, żebyśmy to my wypierdalali, to są tylko takie pojedyncze osoby i większość jest razem, zjednoczona. Och, czuję się świetnie, czuję się jak za lat młodości, jak za czasów Solidarności. To jest ten sam duch. Tak mi strasznie szkoda tego państwa, bo ja teraz 5 lat jestem na ulicy, ale przez cały stan wojenny, jak tu większość tych dziewczyn, bo to jesteśmy już, prawda, wiekowe kobiety, knułyśmy w stanie wojennym, prawda? Pani z tym była wspaniałą drukarką. U mnie był kolportaż Tygodnika Mazowszej i Nowej. I naprawdę jak po 1989 roku taki chaos świeżości, że coś będzie od nas zależało, że coś zmienimy, że ta Polska wydźwignie się i prawda, dołączy do rodziny europejskiej, bo bardzo za tym tęskniliśmy cały czas. Udało nam się wejść do tej Unii. Byliśmy tacy szczęśliwi. Dzisiaj jest rocznica. Ja sobie wywiesiłam w oknie flagę unijną, prawda? I potem to straszne rozczarowanie tymi ostatnimi wydarzeniami. I ja się przede wszystkim czuję świetnie, bo to jest bardzo dobra zabawa moim zdaniem i można poznać nowych ludzi i tym podobne. No i przede wszystkim czuję się jakbym w końcu nie była aż tak wykluczona, jak miałam wrażenie, że jestem wykluczona, bo jakby dookoła mnie jest mnóstwo takich samych ludzi jak ja i po prostu to jest jakoś tak cool. Ja na dzisiejszym proteście bardzo się boję, jestem zestresowana. Boję się reakcji policji, boję się też trochę tłumu, jak tłum może zacząć reagować. Noszę w kieszeni sól fizjologiczną. Nie wiem, czy w razie potrzeby umiałabym ją otworzyć, stresując się. Boję się jakichś takich po prostu nieprzewidzianych sytuacji. Byliśmy też na placu Powstańców, kiedy właśnie policja wszystkich otoczyła, zamknęła. Jakby nie lubię takich sytuacji bez wyjścia, gdzie właśnie też nie wiadomo, jak ktoś się zachowa. Znaczy przede wszystkim bardzo się cieszę, bo pierwszy raz widzę, do tej pory marsze wszelkie były domeną narodowców.
I tak się zawsze wydawało, że ci narodowcy to jest duża część społeczeństwa. Natomiast teraz widać, kiedy ci narodowcy próbowali tutaj nas otoczyć, w jakiś sposób zaatakować, jednak była to zdecydowana mniejszość i wreszcie widać, że oni tak naprawdę są mniejszością, bardzo głośną, ale mniejszością, że większość osób jednak myśli inaczej. Myślę, że tak, a nawet jeśli nie, to musimy pokazać, że mamy prawo głosu w tym kraju. No, myślę, że zmieni, dlatego że dołączyła się młodzież. Ja bardzo liczę na młodzież, dlatego że młodzież licealna i studencka za chwileczkę będą głosowali, za chwileczkę poczuli swoją sprawczość, że mogą brać w tym udział, że coś przez chwilę, takie uczucie wolności, wie pan. I to myślę, że to gdzieś będzie i w biografii, i potem w następnych działaniach widoczne. Tak, obalimy rząd. Zmienią. Oczywiście, że tak. Mamy dobry skład rady. Wiesz, jeżeli już episkopat mówi o tym, żeby negocjować, jeżeli na wyścigi, wiesz, Morawiecki z Dudą składają i wymyślają różne opcje, jak tu by ominąć ten nieszczęsną decyzję, kurczę, Kaczyńskiego, którą kazał odczytać Przyłębskiej, to znaczy, że nasz impact jest większy. Mi się wydaje, że on jest nawet większy, niż mi się wydaje, że jest. 460 miejscowości, w których ludzie wyszli na ulicę. Wiesz, że w takim Kraśniku, który ma 4000 mieszkańców, wyszedł 1000? Co czwarta osoba wyszła na ulicę, kiedy były blokady? W ogóle wyobrażasz sobie takie miasto, w których 1/4 mieszkańców wychodzi, żeby protestować przeciwko rządowi, a Kraśnik bodajże chyba był miejscowością, w której nawet wygrał PiS, więc tutaj nie chodziło o sympatie, antypatie rządowe, chodziło po prostu o jakieś zrozumienie, że chyba nastąpiła chyba był jakiś Rubikon, kurczę, który oni który przestąpili. Naraz okazało się, że ten gniew, artykulacja tego gniewu i hasło wypierdalać jest najbardziej adekwatnym hasłem, jakie rozumieją wszyscy. Każdy ma inną litanię rzeczy, z którymi należy wypierdalać. Ja sama nie wiem, która jest pierwsza, a która jest 11, wiesz, ale to jest wór rzeczy, które należy wypierdolić i mnóstwo, jak widać, po prostu setki, tysięcy, miliony ludzi w Polsce to popiera. Ja po prostu wiem, że w pewnym momencie ludzie, którzy tutaj przychodzą, którzy jeszcze nie mieli okazji głosować, po prostu zagłosują i mam wrażenie, że to trochę jednak pokaże, powiedzmy, różnicę między pokoleniami i jednak mam wrażenie, że to będzie takim największym, powiedzmy, punktem zwrotnym. Bo jakby, no powiedzmy, tak jak się to w Stanach działo, to jest tak naprawdę kwestia tego, że nowe pokolenie doszło do głosu takiego prawnego. I po prostu mam wrażenie, że będziemy mieli wszyscy okazję jakby jeszcze bardziej wpłynąć na to, co się dzieje. Najważniejsze, żeby się nie poddawać, żeby cały czas o to walczyć i się nie poddawać. Tak, mi bardzo leży na sercu to, że jest jedno ugrupowanie, jedna grupa, która, jak dzisiejsze protesty pokazały, jest jednak mniejszością, która uważa, że to oni są Polską. Że to, co oni uważają, to jest to, co uważają prawdziwi Polacy. I wszyscy, którzy się z nimi nie zgadzają, szkodzą Polsce, a to nie jest prawda. Bo Polska jest różnorodna. W Polsce jest dużo różnych osób, różnego pochodzenia, różnego koloru skóry, o różnej seksualności. Te osoby mają swoje poglądy i te osoby też są członkami społeczeństwa. Oni również są obywatelami polskimi. Im również na tym kraju zależy i one też powinny być wysłuchane. Że to jest taki ostatni dzwonek, żeby przejrzeć właśnie na oczy i żeby nie dać sobie zabierać podstawowych praw i godności, bo jak tak dalej pójdzie, to naprawdę tylko zagranica. Bardzo ważna rzecz. Odwagi. Jakby nie ma innej rzeczy, którą moglibyśmy zrobić. Po prostu odwagi. Tyle, ile was stać. I zawsze się okazuje, że mamy więcej, niż nam się wydawało. I że kiedy mówimy pod własnym nazwiskiem, mówimy o własnych poglądach, czy o własnym gniewie, to okazuje się, że obok nas jest mnóstwo ludzi, którzy myśli tak samo i nie są tak odważni jak my. Więc jeżeli każda rzecz, którą wypowiesz, zachęci innych do tego, żeby się do ciebie przyłączyła. Odwagi. Ja bym chciała powiedzieć rządowi, tak jak ja mam tutaj na banerze,
żeby oni się zajęli dziećmi, które są już narodzone, a nie dziećmi, które mogą umrzeć w pierwszym tygodniu swojego życia, które mogą zabić swoją własną matkę, żeby zajęli się właśnie tymi dziećmi, które popełniają samobójstwa, które żyją już w tym kraju, bo dla nich one nie istnieją. Oni nie są pro-life, oni są pro-birth. Gdyby byli pro-life, to by właśnie zajęli się tymi wszystkimi ludźmi i dziećmi przede wszystkim, które już żyją i są w tym kraju. Ja przez swój protest chciałabym przekazać innym ludziom, żeby myśleli o tym, co się dzieje, żeby mieli świadomość tego, że mają realny wpływ na to, co się dzieje i żeby nie bali się walczyć o jakieś zmiany, czy właśnie protestować, jeżeli się z tymi zmianami nie zgadzają. Ja chciałbym powiedzieć tylko tyle, żeby ludzie, którzy oceniają protestujących, oceniali ich przez pryzmat problemów, w jakich oni celu protestują, a nie w sposób, w jaki są pokazywani w mediach i przez różne strony konfliktu. I mówię tu o obu stronach, o policji, o stronie rządowej, jak i o protestujących, że właśnie najważniejsze jest chyba w tym momencie zrozumienie tego, o co chodzi drugiej stronie. Mam wrażenie, że kuleje tutaj. Żeby pamiętać, że każdy człowiek powinien być wolny i decydować o sobie. Kobieta. Strach, ból, wściekłość, ale jak widać po ulicach solidarność. Cyrk. Mój kraj. Mój dom. O, średniowiecze. Strach. Rozczarowanie. Wstyd. Ojczyzna, dyskryminacja trochę jednak niestety, jednak bądź to bądź patriotyzm, ponieważ czuję, że mimo, że jakby rząd mówi, że osoby na strajku to nie są Polki i Polacy i że osoba LGBT nie może być patriotą, to jednak patriotyzm. Myślę, że aktualnie problemy i jednak podział polityczny bardzo wyraźny. Mi pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, to straszny podział społeczeństwa na pewno. I wstyd w sumie też. Zwłaszcza jak wyjeżdżam za granicę. I ktoś się mnie pyta, skąd jestem. Ja mam dwa słowa, które mi się skojarzyły i to po prostu niebezpieczny konserwatyzm. Polityka przyprawia mnie o złość. Nierówna gra. Zakłamanie. Hipokryzja. Możliwości. Dominacja kilku panów z bardzo zawyżonym ego. O Jezus, bałagan. Na pewno bałagan. Jeden wielki bałagan. Brudna gra. Obrzydzenie. Polityka po prostu, jeśli chcemy żyć w demokracji, musimy umieć robić politykę. Po prostu. Musi zniknąć. Też dominacja kilku panów z zawyżonym ego, wielkie pieniądze, odklejenie od rzeczywistości, ogromna nienawiść w gruncie rzeczy, zero miłości, zero szacunku, nienawiść do wszystkiego i wszystkich, nie tylko do gejów, lesbijek, kobiet, do każdego. Już obrzydzenie w tym momencie. Znaczy, nie, ja się wychowywałam w katolickiej rodzinie i po prostu teraz już to jest decyzja o apostazji, żeby się całkowicie wypisać. Instytucja, która świeci przykładem w słowie, niestety nie w czynach, i to, co zrobił najgorszy, uważam, PiS, to odsunął największą ilość ludzi od kościoła ever w historii całej Polski i za to najbardziej czuję żal. Cyniczna partia polityczna. Kościół, klerykalizm. Bzdura. Zło. Mi Kościół się kojarzy przede wszystkim z jedną wielką mafią i apostazją w tym momencie. Instytucja, korporacja. Obrzydlistwo. Hipokryzja. Wstyd. Ja się wychowałam jako katoliczka, więc w tym momencie trochę zdegustowanie, muszę przyznać. Brzmi to bardzo radykalnie, ale jakby
po prostu kojarzy mi to się z czymś takim, co jakoś mnie tam dalej uwiera, bo jakby wiem, że byłam kiedyś jakby w to mocno zaangażowana raczej i po prostu nie podoba mi się ta świadomość z tyłu mojej głowy. Mi się kojarzy Kościół polski z tym, że jestem zawiedziony po prostu tym, jak on się zachowuje, ponieważ wiem, jak Kościół katolicki może być czymś szerzącym miłość, czymś szerzącym radość, jedność, a u nas jest to manipulatywna instytucja po prostu. Myślę, że wrogość i dyskryminacja, bo jakby też wychowałam się w rodzinie katolickiej i aktualnie po prostu widzę, jak moi inni członkowie rodziny są względem mnie bardzo wrodzy i po prostu obrażają mnie i szkalują. I właśnie po coming outie moim i generalnie za to, że jestem feministką, także myślę, że wrogość i dyskryminacja niestety. Prawo człowieka. Prawo kobiety. Wybór. Na żądanie. Normalna sprawa. Tragedia. Wolność woli, wolność sumienia. Coś, co powinno być dostępne dla wszystkich, to jest po prostu ochrona zdrowia, to jest po prostu rzecz normalna. Bardzo wyolbrzymiony problem, aspekt życia, który niewątpliwie powinien być legalny, aczkolwiek wzbudza zbyt duże emocje w społeczeństwie, bo tak naprawdę nie dotyczy aż tak dużej grupy społeczeństwa. Po prostu to powinno być legalne i nie powinno się wokół tego robić żadnej wielkiej otoczki ideologicznej, bo to nie jest tak, że kobiety sobie aborcję traktują jako jakąś formę antykoncepcji. Jeżeli jest jeszcze aborcja, to chciałbym, żeby to był wybór, a nie zakaz. Każdy ma swoje sumienie, każdy będzie musiał żyć z własną decyzją. Powinniśmy być państwem rozwojowym, no i świeckim po prostu. No dla mnie w tym momencie jedyne skojarzenie z aborcją to jest po prostu wolność wyboru i decydowanie o własnym życiu. Nie widzę jej. Właśnie też nie mogę sobie jej wyobrazić w tym momencie. Nie w Polsce. Niepewna. Pod znakiem zapytania. Poza Polską. Tak, kierunek zachód na pewno. Znaczy ja od bardzo dawna, właściwie od momentu, w którym stałam się świadomą politycznie osobą, bardzo wykształciła się we mnie taka europejska tożsamość w miejsce tej polskiej, narodowej w pewnym sensie. Dlatego ja bardziej utożsamiam się z Unią Europejską jako taką, no ale tę Polskę z niej w tej chwili troszeczkę wykluczam, bo nie czuję, żeby Polska pod kątem wartości i wszystkiego innego była europejska. Mnie to jest wiara. Mi się kojarzy ze Skandynawią, a dokładniej z Finlandią chyba z oczywistych powodów. Finlandzkiego zaczęłam już się uczyć, także tak naprawdę w tym momencie moja przyszłość to jest po prostu wyjazd. Przyszłość. Strach. Będzie.